Cześć kochani, z tej strony Szapi i witam Was serdecznie na moim kanale. Czas na nowy filmik, czyli Q&A. Zadajecie pytania, ja na nie odpowiadam, no i może dowiecie się czegoś ciekawego o mnie, także zapraszam. Dasz zdjęcie pierwszego cosplayu? A teraz coś dla widzów o mocnych nerwach. Jaki smak budyni lubisz najbardziej? W sumie to wolę kisiel. Czy młodzi cosplayerzy w wieku 15 lat mogą już pracować? Jak najbardziej. Uważam, że warto zacząć pracę w młodym wieku, żeby odciążyć finansowo rodziców. Jednocześnie nie jestem pewna, czy możecie pracować przed 16 lub 18 rokiem życia, więc to też warto sprawdzić dokładnie na internecie. Kiedy już taką pracę możecie podjąć, to pamiętajcie o takich ważnych rzeczach, jak właśnie umowa, czyli nigdy nie pracujemy na gębę, zawsze musi być właśnie ta podkładka papierek. Pamiętajcie, żeby nie pracować za darmo, ani za jakiś breloczek czy słuchawki, bo to jest zwykłe wykorzystywanie Was i żerowanie na Waszej pracy. Pamiętajcie także, żeby powiedzieć rodzicom o tym, że taką pracę chcecie podjąć. No i też poproście ich, żeby sprawdzili Wam tą umowę wcześniej, czy nie ma żadnych kruczków prawnych. No bo niestety zdarza się, że duże firmy lubią żerować na niewiedzy młodych ludzi. Strzelisz że nuderpa na PGA? Kiedy nagrałam ten filmik, jest już troszkę po PGA, więc nie jestem pewna, czy uda nam się zrobić razem zdjęcie, ale spoko, jest rozwiązanie, nic się nie bój. Dobra, słuchaj. To jestem ja, to jesteś tutaj ty. Klej się, nie wiem, photoshopuj, paintuj, cokolwiek. Proszę bardzo, teraz screenshot. Dało się? Spoko? Nie ma za co. Pytanko. Gdy wcielasz się w jakąś polską postać, np. Azira albo Linka, to chodząc w takim stroju po konwencie, nadal odmieniasz szycowniki do rodzaju żeńskiego, czy cały czas starasz się odmieniać się jak facet? Czy może raz tak, a raz tak, w zależności od sytuacji? Raczej nie mam z tym problemów. Wszędzie poza sceną, gdzie zachowuję się w 100% w postaci, jestem raczej sobą, więc usłyszysz taki sam głos, jakim mówię właśnie teraz. Dodatkowo bardzo pomaga mi fakt, że w mojej szafie jest bardzo mało strojów męskich, wybieram głównie żeńskie postacie, no i dlatego nie mam takich problemów na konwencie. Ile czasu dziennie, tygodniowo poświęcasz na robienie cosplayu i czy musisz sobie odmawiać spotkań ze znajomymi itp. na rzecz skończenia jakiegoś kostiumu na czas? Czas, jaki potrzebuję na wykonanie konkretnego kostiumu, zawsze się różni i zależy od tego, jaki projekt mam w tym momencie na tapecie, ale zawsze zaczynam minimalnie 2 miesiące przed konwentem, tak żeby właśnie mieć czas i na kostium, i na szkołę, i na przyjaciół, i na całe inne życie, więc polecam takie właśnie rozplanowanie sobie czasu. Jednocześnie też przyznaję, że nie jestem święta i też zdarza mi się zarwać noskę przed konwentem, więc w takim momencie mam dla Was tipa, polecam zarwać tę noskę dziś koło poniedziałku, wtorku, niż koło piątku, bo jeżeli zrobicie to w piątek, to będziecie trupami na konwencie, a bycie zombie nie jest spoko, więc nie polecam. Czy, kiedy planujesz odnowić cosplay na NEF? Pewnie, chciałabym, żeby był to kostium na przyszły rok. Który strój zajął Ci najmniej czasu? Jestem raczej zwolenniczką skomplikowanych strojów i ciężko mi powiedzieć, który strój był najprostszy ostatnio, ale myślę, że mogło być to Saber, ponieważ musiałam tam głównie wykonać tylko spódnicę, troszkę pracy przy butach i koszuli. Czy planujesz jeszcze kiedyś startować w eliminacjach do EC lub ECG? W tym momencie zastanawiam się nad Euro Cosplayem i eliminacje są w maju, więc mam jeszcze chwilkę. Zobaczymy, może spróbuję. Kim chciałaś być w dzieciństwie? Chciałam być weterynarzem. Jakie były najciekawsze, najdziwniejsze reakcje ludzi na Twój strój, gdy przebierałaś się w nim w miejscu publicznym, na przykład podczas sesji zdjęciowej? Myślę, że najciekawsze reakcje, jakie spotkałam podczas noszenia kostiumów w miejscach publicznych, są chyba reakcje dzieciaków, ponieważ gdy spotyka się je w stroju, one nie widzą Ciebie jako osobę przebraną za jakąś tam postać, tylko one widzą Cię właśnie jako tą postać. Więc przychodzą, przytulają się, pytają się, jakby rozmawiały z tą bohaterką. Jest to strasznie słodkie, strasznie miłe i zawsze miło to wspominam. Jesteś gorąca jak piekło, nie ma co ukrywać. Stroje też masz niezłe i razem tworzy to ostre połączenie. Oh yeah! Jak radzisz sobie z nie do końca kulturalnym podejściem ludzi na imprezach? Nie ukrywajmy, ludzie są różni i różne rzeczy się widzi i słyszy. Pozdrawiamka. Nie no, dzięki za komplement. Uważam, że pytanie, które zadałaś, jest strasznie ważne i jak sam zauważyłeś, są naprawdę różni ludzie na konwentach. Są ludzie mili i kulturalni i są też ludzie chamscy i naprawdę bezczelni. Ja miałam tą nieprzyjemność spotkać dużo takich właśnie osób. Miałam nieprzyjemność ściągnąć ich do ochrony, więc jak najbardziej jakby już spotkałam dużo takich przypadków i uważam, że to jest jakby temat na osobny filmik. Więc jeżeli byście chcieli usłyszeć moje doświadczenia i wrażenia z takimi właśnie ludźmi, to przypiszcie w komentarzach, zobaczę, czy naprawdę jest potrzeba na taki filmik i chętnie opowiem Wam, co mi się przydarzyło. Czy następowały podczas prac nad strojami krwawe sceny typu zacięcia, nacięcia, podcięcia? Które najbardziej pamiętasz? Nie wiem, po co to wysłała Minka, ty chory człowieku. Ale fakt faktem tak, mam sporą kolekcję blizn związanych z cosplayem, nie do końca mnie zdobią, więc też nie jestem z nich szczególnie dumna. Parę razy byłam na sorze i mam też nawet filmik, który nakręciłam po tym, jak prawie odcięłam sobie opuszek tego kciuka. Byłam dość mocno naćpana lekami przeciwbólowymi i jest ono moim arch nemesis, czyli nożyku do tapet.
Lubisz zapach wikolu? XD. Nie wiem, o czym mówisz. Mogę narysować to zdjęcie? Gra światła tutaj jest fenomenalna. Pewnie, że tak. Będzie mi strasznie miło, że narysujesz mnie z tego zdjęcia. Ogólnie uwielbiam fanarty, wasze rysunki, jakieś zdjęcia, wiersze, cokolwiek. Także proszę, wysyłajcie mi je na Facebooka, czy może na Gmaila, gdziekolwiek chcecie. Ja zawsze je bardzo miło wspominam, zbieram w takim małym folderze i dziękuję serdecznie wszystkim, którzy chcą coś mi podarować. Jak wykonałaś tę tarczę, co masz na zdjęciu? Pewnie pytasz o tarczę Brunhildy pod zdjęciem, której zbierałam wasze pytania. I jest to tarcza wykonana głównie z pianki Ewa, wzmocnionej żywicą poliestrową. Jej wykrój zrobiłam na bazie starego parasola i połączyłam te paski ze sobą, łącząc na samym końcu je gemem z żywicy poliestrowej, również który miał w sobie ledy. Dookoła i te wszystkie detale są zrobione z cienkiej 2-litrowej pianki Ewa, a sam spód, czyli rączka, wykonana jest z kijka z drewna, które obudowałam czerwonym lakiem, tak żeby pasował do pochwy moich mieczy. Po której stronie się lepiej odnajdujesz, czujesz? Jako mentor, nauczyciel, senpai, jakkolwiek by tego nie nazwał, na pupili? Jako juror, bezwzględny terminator błędu, albo chwalący naprawdę solidną robotę? Czy jako mała, skromna soraka, brykająca po terenie konwentu, tudzież Brunhilda, czy inne bogini ze Smite'a broniąca niewinnych? Jako komornica? Jakie kryteria bierzesz pod uwagę co do wyboru konwentów, imprez, na których się pojawiasz? Na których konwentach w Polsce zamierzasz pojawić się w najbliższym czasie? W głównej mierze konwenty, na które się wybieram, to konwenty, które mnie albo zaprosiły jako gościa, albo takie, które naprawdę sama z siebie chciałabym odwiedzić. No i powód jest prosty, jestem studentką, więc wszystkie swoje wydatki, wyjazdy, fanaberie opłacam sama z własnej kieszeni i nie do końca mam pieniążki, żeby finansować sobie taki wyjazd na drugi koniec Polski. No i tutaj jest zadanie dla Was. Jeżeli faktycznie chcecie, żebym przyjechała na jakiś konkretny konwent, możecie zawsze napisać do organizatora i powiedzieć mu: słuchaj, jest taka fajna cosplayerka, ona robi fajne rzeczy i może byśmy zaprosili na konwent, bo ona nas czegoś fajnego nauczy. No i taki organizator może ten mail odczytać, powiedzieć sobie: faktycznie, może ją zaproszę, pisze do mnie, ja tylko sobie sprawdzę, czy faktycznie mam wolny termin na ten temat i konwent w Kozich Głowach na przykład. I jeżeli mam wolne, mówię spoko, przyjeżdżam, wpadam do Was, jest fajna impreza, dobrze się bawimy i myślę, że faktycznie może wypalić. Więc jeżeli komuś naprawdę zależy, żebym przyjechała na konkretną imprezę gdzieś po prostu w miejscu w Polsce, możecie zawsze napisać do organizacji, maila, czy na Facebooku, czy nawet na Twitterze i zasugerować im, kogo chcecie zobaczyć na takiej imprezie. Myślę, że oni na pewno się nie obrażą, może przemyślą taką sugestię i zapraszam tego akurat, kogo chcecie. To by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że spodobała Wam się taka forma komunikacji między nami i zostawicie mi masę nowych pytań w komentarzach poniżej. Ja się z Wami dzisiaj już żegnam, także do zobaczenia i do następnego! Buźka! Ktoś się kiedyś zastanawiał w komentarzach pod którymś z moich filmów, ile mam głupich czapek w mojej kolekcji. Mam nadzieję, że to daje Wam jakiś obraz sytuacji. Mam nadzieję, że to nie jest choroba.